Na wymianę? Tak, Chcesz trochę? tak, Czy wyrażasz zgodę na nagrywanie? tak. Przedstaw się imieniem i nazwiskiem, podaj datę urodzenia, powiedz skąd jesteś. Roman Olegowicz Karpienko. Urodziłem się 24 grudnia 1988 roku w Kramatorsku. Jestem rozwiedziony, mam syna. Ile lat ma twój syn? 14. Kramatorsk nigdy nie był pod okupacją. W 2014 roku Wszedłeś tam? weszła milicja. Kim są te milicje? Kim były milicje? Czy byli wśród nich Rosjanie? Kto nimi dowodził? Czy wiesz coś na ten temat? Kto był za nie odpowiedzialny? Oczywiście, że wiem, coś mi mówili, coś mówili. Stryjełkow był w Słowiańsku, a Babaj, o ile pamiętam, jest Kazachem. W 2014 roku byłam tam przez krótki czas. Zabrałam dziecko do Białgorodu. Czy Babaj jest Kazachem? Chyba tak. Wiesz coś o nim? Nic nie wiem. Jak długo przebywali w Kramatorsku? Nie wiem, nie ma mnie. Wyjechałem, zanim weszli Ukraińcy. Przepraszam, rzekomo wyzwolony Kramatorsk. Wiem, że zostanę pociągnięty do odpowiedzialności za swoje słowa. Powiem to tak, jak jest naprawdę. Niech będzie, jak jest. Podobno wyzwolili Kramatorsk. Ukraińcy tam weszli. Rosjanie opuścili Kramatorsk. Gdzie i jak, nie wiem. Ja już wtedy opuściłem Kramatorsk. Zabrałem rodzinę do Białgorodu. Potem, jak odeszliśmy, najpierw pojechałem do Dniepropietrowska. Mieszka tam moja była teściowa. Szukałem pracy. Miałem samochód. Wszędzie odmawiano mi pracy, ponieważ w paszporcie mamy wpisane, że jestem zameldowany w Kramatorsku. Pracodawcy nie byli zainteresowani tym, co i jak potrafię robić. Wszystko było w porządku, dopóki nie przyszło do propiska. Czym się zajmowałeś? Jakie masz wykształcenie, jaki zawód wykonujesz? Z wykształcenia jestem mechanikiem samochodowym. Mam dyplom z wyróżnieniem. Kiedyś pracowałem w budownictwie. Czy studiowałeś? Ukończyłem zwykłą szkołę średnią. Pod stołem jest woda. Możesz ją wziąć, to nowa butelka. Dziękuję. Chyba chce ci się pić. Tak. Może powąchał farbę. W pracy. Czy tutaj też robisz coś w swojej specjalności? Wykonuję tu różne prace. Co zrobiłeś z farbą? Wczoraj szablonowałem farbą nitro. Śmierdzi, może dlatego chce mi się pić. Rozumiem. Może chce mi się pić, bo jestem chory. Jest wiele możliwości. Jeśli chcesz powiedzieć to, co powiedziałeś, w porządku. Powiem prawdę. Powiedz to. Mówisz to już drugi raz, jakbym nakłaniał cię do powiedzenia czegoś, co nie jest prawdą. Szukałem pracy w Dniepropietrowsku. Opuściłeś Kramatorsk, gdy wkroczyli Rosjanie. Nie. Kiedy? Wyjechałem z Kramatorska. Wyjechałem z Kramatorska, kiedy jeszcze byli tam Ukraińcy, albo kiedy Ukraińcy przyjeżdżali. Dlaczego opuściłeś Kramatorsk? Mój syn przestraszył się strzelaniny w parku. Zostaliśmy ostrzelani przez Ukraińców przy użyciu broni grad. W pobliżu słychać było strzały, pod samochód wpadło dziecko. Potem wyjechałem z Kramatorska o 5 rano. Gdzie i w jaki sposób zostałeś oblany Grac? Nie my konkretnie, to znaczy w pobliżu był ostrzał. Odpoczywaliśmy wtedy w parku. Doszło do bardzo głośnych eksplozji. Rozumiem. To był grad. Dzieciak wpadł pod samochód, ledwo go wyciągnęliśmy. Postanowiliśmy wyjechać. Najpierw nie do Federacji Rosyjskiej. Zostaliśmy na Ukrainie. Pojechaliśmy do Dniepropietrowska. Mojej teściowej. Kwestia Ukraińców nie może być ignorowana, ponieważ mówimy to tak, jak jest. Myślisz, że ukraińscy gracze latają na skrzydłach gdzieś w pobliżu bez powodu? Przelecieli nad spokojną wioską. Nikogo tam nie było. Z Halk Mountain.
W takim razie muszę głęboko wątpić w twoje słowa. Oczywiście nie ma za co. Zdajesz sobie sprawę, że nie ma w tym żadnej logiki. Dlaczego? Jaka jest logika w ostrzeliwaniu spokojnej wioski? Jak inaczej można to nazwać? Nie wiem. W tej wojnie nie ma żadnej logiki. Nie ma również logiki w umieszczaniu sprzętu wojskowego w szkole. Jaka jest w tym logika? Rosjanie nie? Nie wiem, co się tam dzieje. Byłem w swoim domu. To bardzo niefortunne, że nie wiesz, ale gdybyś był zainteresowany, wiedziałbyś, że z tamtej strony, Poczonewuszy od 2014 roku, wjechały pojazdy i stanęły wśród spokojnych i cywilnych obiektów. Ustawiały się w różnych miejscach, w tym w sektorach sypialnych, i stamtąd strzelały do gradów. Powiem to tak, jak jest. Ale jest pewien problem. Masz jednostronne informacje, jestem zmuszony je uzupełniać. Wiesz, zawsze oceniam ludzi przez pryzmat siebie i swojej sytuacji. Nigdy nie oceniam ludzi na podstawie słów i czynów, które do mnie mówią. Oceniam na podstawie tego, co widzę. Zapytam inaczej, czy próbowałeś znaleźć te informacje, które ci mówię o tym, co robiła druga strona? Zadałeś mi pytanie, dlaczego i jak odszedłem. Skąd wiem, że to były ukraińskie wojska? Ponieważ sam to widziałem. Powtarzam, oceniam tylko to, co widziałem. Nie wierzę w to, co mówią inni. Rozumiem. Widziałeś, jak ukraińscy żołnierze wjechali, zatrzymali się i otworzyli ogień do spokojnej wioski, w której nikogo nie było. Widziałeś to wszystko. Tak, można tak powiedzieć. Jak to w ogóle możliwe? Nie wiem dlaczego. Nie strzelałem, nie podłożyłem tego. Jak mogę ci to wyjaśnić? Jak mam to wyjaśnić, skoro tego nie zrobiłem? Jesteś tego pewien, wiesz o tym. Po prostu zdaję sobie sprawę, że nie jest to fizycznie, technicznie ani wizualnie możliwe. Można w to oczywiście wierzyć, jeśli się chce, tak jak się wierzy. Ale głęboko wątpię w to, co mówisz. Jest to prawo każdego człowieka. Skomentuję, dlaczego głęboko je kwestionuję. Przedstawiłem swój punkt widzenia. To, co widziałem, co wiem, jest 100%. Jak? Wyjaśniłem ci to Na czym stanęli ukraińscy absolwenci? w miejscu wdrożenia. Gdzie jest to miejsce? Halkmo Untarin. Kredowa Góra w Kramatorsku. Melowają Góra w Kramatorsku. Były tam ukraińskie stanowiska i absolwenci. Gdzie się znajdujesz? Teraz Następnie. rozliczenie wesele. Byłeś tam i spacerowałeś z dzieckiem po parku. Nie. Gdzie? Park znajduje się powyżej, a wioska poniżej. Byłeś na górze, spacerowałeś po parku. Tak. Gdzie była strzelanina? Nie wiem, było naprawdę blisko. Właśnie powiedziałeś, że Ukraińcy ostrzelali spokojną wioskę. Ukraińskie Grady ostrzelały spokojną wioskę Wesioli. Spokojna osada wesele, ale nie w tym momencie. Jesteś trochę zdezorientowany. Czy jestem zdezorientowany? Kiedy spacerowaliśmy z naszym dzieckiem po parku, mówiłem to już wiele razy, słychać było eksplozje. Dziecko było bardzo przestraszone. A kiedy ostrzelano spokojną wioskę, już powiedziałem, można to zobaczyć na wideo. Kiedy ostrzelano spokojną wioskę, w mieście Kramatorsk nie było milicjantów ani nikogo. Czy w wiosce Wezeli byli jacyś milicjanci? We wsi Weselej i w mieście Kramatorsk nie było już nikogo. Oznacza to, że powinniśmy rozumieć tę sytuację w ten sposób. Ukraińskie wojsko stacjonuje w pobliżu Kramatorska. Obok znajduje się wioska Wesioloje, gdzie nie ma milicji i wszystko jest normalne, a ukraińskie wojsko zaczyna otwierać ogień do tej wioski za pomocą gradów. Tak, a potem argumentują, że wyrzucali milicję. Poza miastem. Gdzie można znaleźć lub obejrzeć to rozumowanie? Został napisany w internecie. Jak wyzwolili Kramatorsk. Nie pamiętam dokładnie. Jak wyzwolili Kramatorsk, wiem dokładnie, co było napisane i wyzwolili go, ponieważ naprawdę było tam rosyjskie wojsko. Ale ty mówisz, że oni po prostu tam stali, palili i otworzyli ogień do cywilnej osady. Nie powiedziałem, że stoję tam i palę. Nie, oni tam stali i palili. Kto? Ukraińskie wojsko. Nie wiem, co robili. W osadzie nie ma żadnych wrogich działań. Dlaczego więc strzelałeś?
Kwestionuję sam fakt, że w ogóle strzelali do tej osady. Każdy ma swoją opinię. Powiedz mi, że to zrobili, wejdź do internetu. Nie, dziękuję. Mam nawet połączenie Wi-Fi. Interesuję się tymi rzeczami, zbadajmy to. Po co? Bo mam dość słuchania bzdur. Zapytałeś mnie. Powiedziałem ci moją opinię. Opinia? Spierajmy się. Uzasadniłem to. Opowiedziałem, jak wszystko naprawdę wydarzyło się z mojego punktu widzenia. Podsumujmy. Tak. Czy widziałeś, jak ukraińskie wojsko ostrzeliwuje wieś Weasley? Widziałeś wyjścia i wejścia? Widziałem wyjścia z miasta, ale ani jednego wejścia. Widziałem dane wejściowe, a nie wejścia, a raczej dopiero wyniki tego wyjścia. Czy wyniki były koniecznie wynikami tego produktu? Nie. To właśnie chcesz powiedzieć. Nie to chcę powiedzieć. Chcę, żeby widzowie zrozumieli, że ludzie tacy jak ty uważają, że ukraińskie wojsko tam do czegoś strzelało. Chociaż jeśli wyniki niekoniecznie są konsekwencjami tych wyników, wówczas wyniki mogą być konsekwencją zupełnie innych wyników. To wszystko, to właśnie chcę powiedzieć. Czy się mylę? Czy w moim rozumowaniu nie ma logiki? Cóż, wygląda to tak. Moja mama mnie urodziła, ale ty tego nie widziałeś, więc okazuje się, że moja mama mnie nie urodziła. Przepraszam, ale 10 minut temu powiedziałeś, że kierujesz się tylko tym, co widzisz. Tylko to. Dlatego przestałam z tobą rozmawiać o tym, co mogło się wydarzyć, czy szukałaś informacji, ale mówię o tym, co widziałaś i pytam cię. Odpowiedziałam. Widziałeś Grady'ego? Widzieliśmy to. Czy rozumiesz, że konsekwencja nakładów jest wynikiem? Mówisz, nie. Czym wtedy manipulowałem? Widziałeś to na własne oczy, gdzie manipuluję? Nie widziałem, jak się urodziłeś. Można to ustalić na podstawie dna. Według DNA. Napój do probówki. Dlatego mówię, pokażcie mi, że ukraińskie wojsko strzelało do wsi Wesełoje. Pokaż co? Znajdź w internecie, że Ukraińcy ostrzelali wieś Weseloje. Wszelkie informacje można usunąć w internecie. Informacje, które nie są potrzebne, nie są dozwolone w internecie. Ok, dla kogo niepotrzebne? Do publiczności. Następnie znajdź go w rosyjskim internecie. Po co tam szukać? Mogę otworzyć dla ciebie Yandex i połączyć się z VPN. Bez problemu. Teraz do prawdziwej historii. Wierzę i całkowicie przyznaję, że może nie zostałeś zatrudniony w Dnieprze, bo jesteś z Kramatorska. Przyznaję, że to może się zdarzyć. Ile prób musiałeś podjąć, aby znaleźć pracę? Na pewno było ich kilka. I wszystko jest takie samo? Tak. Czy dlatego nie zatrudnili cię jako mechanika? Nie dostałem pracy jako mechanik samochodowy. Myślałam, że znajdziesz pracę w swoim zawodzie. Bardzo krótko pracowałem jako mechanik samochodowy. Zrobiłem to dla siebie. I tak w zasadzie zawsze zajmowałem się budownictwem i pracowałem jako kierowca. Jaką pracę próbowałeś zdobyć? Na budowie i jako kierowca, nawet własnym samochodem. Nie zatrudnili cię jako taksówkarza? Jak mogę być taksówkarzem, jeśli nie znamy miasta? Nie znałem tego miasta. Może. W Kijowie nie wszyscy taksówkarze znają miasto. Nie lubię pracować, gdy nie znasz swojego zawodu. Cóż, dzięki Bogu, są już nawigatorzy. Jest źle, jeśli nie znasz drogi. Pracowałem jako taksówkarz w domu. W Kramatorsku? W Kramatorsku, tak. A w 2014 roku ciężarówką dostarczałem żywność do miast Krasny Liman, Sławiańsk, Andrzejewka, Bachmut. Czy to już Dniepr? Nie, kiedy byłem w Kramatorsku, zanim dzieciak się przestraszył. Mam. Jaki masz samochód osobowy? Gaz. Miałeś własny samochód. I nie mogłeś nim nigdzie dostać pracy jako dostawca? Nie zostałem przyjęty. Co mogę zrobić? A powodem było to, że jesteś z Kramatorska? Widocznie tak, bo jak otworzyli paszport i zobaczyli propiska w Kramatorsku, to jakoś tak to wszystko się potoczyło. Nie wiem dlaczego tak się stało, to nie moje pytanie. Poświęcam się mojej pracy. Całe życie pracowałem dla mojej rodziny i dla siebie, nie mam czegoś, czego nie mogę zrobić. Nawet jeśli czegoś nie wiem, to i tak staram się to zrobić. Co stało się później? Następnie pojechałem do Białgorodu.
Po prostu zaproszono mnie do pracy w Białgorodzie i pojechałem. Zarobiłem pierwsze pieniądze, wynająłem dom, zabrałem rodzinę i mniejsze dziecko. Zapłacił stronie ukraińskiej 50 000 rubli za uwolnienie starszego, ponieważ nie miał pozwolenia od swojego ojca. Zapłaciliśmy pieniądze stronie ukraińskiej na granicy, aby go przepuścić, aby zabrać dziecko z dala od wojny. Zakładam, że była to jakaś nieformalna płatność. Oczywiście, Czy zapłaciłeś łapówkę? tak. Więc mówisz, przekupiliśmy ukraińskiego chorążego. Daliśmy pieniądze stronie ukraińskiej na uwolnienie dziecka z działań wojennych, tak powiedziałem. Dla strony ukraińskiej brzmi to tak, jakbyś zapłacił pieniądze jakiemuś organowi państwowemu. Ale jeśli dałeś pieniądze złodziejskiemu ukraińskiemu chorążemu, których jest wielu w każdym kraju, to jest to nieco inna sytuacja. Czym to się różni? Czekaj, on jest ukraińskim chorążym? Złożył przysięgę Ukrainie, pracuje dla Ukrainy. Jest więc Ukraińcem, w którym jego własny kraj pokłada nadzieję. Więc to jest strona ukraińska. Czy skontaktowałeś się w tej sprawie z organami ścigania? Dlaczego miałbym zgłaszać przestępstwo, skoro byłem już w Rosji? Pracowałem tam, miałem tam samochód i dom. Możesz skontaktować się z organami ścigania. Zabrałem dziecko, mieszkało tam dziecko. Czy mówiłeś o tym dziennikarzom, pisałeś o tym? Nie jestem osobą publiczną i nigdy nie byłem, więc po co o tym mówić? Teraz mi to mówisz. Cóż, ponieważ taka jest teraz sytuacja. Ponieważ wtedy byłem bezpieczny. Właśnie w tym momencie jestem. W niebezpieczeństwie. Dlaczego miałbyś być w niebezpieczeństwie? Nie, jestem teraz w strefie, jestem skazańcem. Zwykły skazaniec i jestem za to wdzięczny, że nie skończyłem gdzie indziej. Jestem za to wdzięczny. Jakie inne miejsce? Gdziekolwiek indziej. W porządku. Jak się tu znalazłeś? Jak się tu znalazłem? Cóż, znowu to, co zaraz powiem. Przeciwstawiłem się bezprawiu ukraińskiej armii. Przeciwko bezprawiu w armii? Tak. Nie mówię za wszystkich. Nie mówię teraz o Ukrainie, o zdradzie. Mówię konkretnie o bezprawiu w armii, dla którego nikt nie wydał żadnych rozkazów, nikt nie wydał żadnego upoważnienia i tak dalej. Możesz mi też teraz powiedzieć, że czegoś takiego nie było. Nawet nie wiem, o czym mówisz. Możesz to rozwinąć? Oczywiście. Jestem tutaj, jestem inspektorem ochrony przeciwpożarowej na lotnisku Kramatorsk, czyli bezpośrednio na lotnisku Kramatorsk. Czy jest to teraz przyznanie się czy wątpliwość? Nie, to nie jest spowiedź, po to tu siedzę. Stwierdzenie faktu. Czy to prawda? Tak. To było. Więc? Wyciągnąłem artylerię. Zapytałeś mnie, za co jestem w więzieniu, to właśnie za to jestem w więzieniu. Przejdźmy do bezpośrednich wydarzeń. Переместимся к непосредственным событиям. 27 kwietnia 22 roku, będąc na terytorium pewnej jednostki wojskowej. Военной части. Co stało się później? Дальше. Что было? Co masz na myśli? Co stało się później? Zatrzymałem się tam. Pojechałem tam, wykonałem robotę i odjechałem. Praca? Tak, Czy zapłacono ci za to? tak. Ile? Nie pamiętam, nie znam pełnego zakresu opłaty. Mówiąc brutalnie. Nie chodzi o to, że zrezygnowałem ze stanowiska, ale o pracę, o którą dzwonili. W tamtym czasie była to naprawa klimatyzacji. Dobrze, w takim razie cofniemy się jeszcze bardziej. Aplikacja taka jak Zello. I rejestrując się pod nazwą Mario. W jakim celu to zrobiono? Nie było innego sposobu. Można się tam zarejestrować pod dowolnym pseudonimem. Czy zrobiłeś to dla konkretnej komunikacji, czy tylko dlatego, że aplikacja ci się spodobała? Na początku aplikacja podobała mi się tylko dlatego, że jest w niej wiele osób, wiele tematów. Nie jest to konkretnie aplikacja wojskowa, w ogóle nie jest wojskowa, to nic takiego. To aplikacja do komunikacji. Są muzycy i entuzjaści samochodów.
Są ukraińscy wojskowi, rosyjscy wojskowi, izraelscy wojskowi, tureccy wojskowi, wszelkiego rodzaju rzeczy. Jak dokładnie nawiązałeś kontakt z Aleksiejem? Nie będę czytał dalej. Дальше читать не буду. To dość poważny człowiek, niezwykły człowiek, nawet nie kadyrowita. Даже не дыровец. Co więcej, nie jest zwykłym separatystą. Сепар. Prawdziwy oficer FSB na poważnym stanowisku, jak się w to zaangażowałeś? A skąd wiesz, że to faktyczny pracownik na danym stanowisku? Nie wiedziałem tego, skąd to wiesz? Informacje czerpię z tego orzeczenia. Jest tam konkretnie podane stanowisko, nazwisko, imię, wydział. Nie wiedziałem tego, mówiłem, że nie wiedziałem tego od samego początku. On miał prosty pseudonim, ja miałem inny. Nie wiedziałem, kim on jest. Zdałem sobie sprawę, że to druga strona, ale kto dokładnie i co dokładnie, nadal nie wiem. Mówi, powiedzmy, że jest tak, a ja nie jestem pewien, czy tak jest, bo nie wiem. Nie mogę tego wiedzieć. Потому что я не знаю. Потому что, я не знаю. Dlatego się komunikujemy. Nie wiedziałeś. Nie. A pytanie jest proste, jak nawiązałeś z nim kontakt? Rozmawialiśmy, po prostu rozmawialiśmy na kanale, to wszystko. Był to kanał informacyjny, z wiadomościami o sytuacji tu i tam. Każdy mógł mówić, każdy mógł mówić, każdy mógł mówić. Kanał informacyjny w aplikacji? Oczywiście. Jak kanał Telegram? Nie jako kanał Telegram, to tam głównie rozmawiają. Mało się pisze, a więcej mówi. Czy jest to czat głosowy? Cóż, tak jakby. Так. I wtedy zaczęliście rozmawiać. Można to ująć w ten sposób. O czym? O tym, że Ukraina jest zła, prawda? Dlaczego Ukraina jest zła? Czekaj, dlaczego zawsze? Przesłałeś współrzędne technologii. Mówimy więc o innej Ukrainie. Jaki inny? Na jakiej Ukrainie mieszkasz? Nie rozumiem. Co ma do tego Ukraina? Ja też jestem Ukraińcem i co z tego? Ja mam w paszporcie napisane Ukrainiec, a ty masz w paszporcie napisane Ukrainiec. Ale ani ja, ani setki tysięcy takich jak ja, nie kierujemy rosyjskich rakiet na ukraiński sprzęt. Nie wszyscy są tacy jak ty. Prawdopodobnie nie zrobiłbyś tego w imię cywili. Opowiedziałbyś mi taką historię. Już ci mówiłem. Wiesz wszystko tylko od strony ukraińskiej. Kiedy pytam o stronę rosyjską, mówisz, że nie mogłeś jej zobaczyć. Nie wiem i nie widziałem. Dlaczego mówisz o osłonie? To walka, tym właśnie jest i jest wymuszona. Jakiego rodzaju ludzie? Zostaliśmy do tego zmuszeni, ponieważ po stronie rosyjskiej wojsko stoi za spokojnymi domami, stacjonuje w przedszkolach i szkołach i ostrzeliwuje nas. I was też ostrzeliwują. Что нам делать? Co powinniśmy zrobić? Opuszczają miasto? Нет, они займут Nie, zajmują dobrą pozycję i zaczynają strzelać w przeciwnym kierunku. сторону, а вы мне 10 раз A ty ciągle mówisz mi o osłonie. открывается. Хотя вы знаете, Nawet jeśli znasz ją tylko z jednej strony. A na podstawie tego, gdzie się socjalizowałeś, z kim się socjalizowałeś, widzę, skąd czerpałeś informacje. A dla widza będzie to miało sens. Dlaczego zadajesz pytania? Zrozumieć, ujawnić, pokazać. To mówi wszystko. Nie powiem nic nowego, ponieważ powiedziałem już wszystko, co wiem, że powiedziałem. Otrzymałem odpowiedź na pytanie, w jaki sposób komunikujesz się z tą osobą. Nie wiedziałem. Nie wiedziałeś, że jest z FSB, myślałeś, że to miły facet. Miły facet, prawda? Właśnie nawiązałem z nim przyjacielskie stosunki. Nie wiedziałem, że jest FSB. Czy poinformowałeś go, gdzie dokładnie trafiają pociski w Kramatorsku? Nie. To zdanie nie jest zgodne z prawdą. W okresie od 22 grudnia do 26 grudnia 1922 roku Karpenko przekazywał wyżej wymienionym osobom informacje o ostrzale w Kramatorsku. Kramatorsk. Czy ta informacja jest nieprawdziwa? Zostało to już powiedziane. Te informacje były wszędzie, więc nie jest to konkretnie to, co nadawałem. Nie pytam o to. Czekaj, nie. Powiedziałeś to chłopcom, czy nie? Tylko czy były przyloty, gdzie dokładnie w Kramatorsku? Naprawdę? Powiedział. Tylko o to proszę. Spróbuj mnie wysłuchać, a nasz dialog, który oczywiście nie sprawia ci przyjemności, będzie trwał krócej. сообщение, которое, очевидно, вам не доставляет никакого удовольствия, продлится. Ja? Tak. Mam po prostu dużo do zrobienia. To po prostu dużo pracy. Tutaj praca nie ucieknie ci sprzed nosa. Na pewno nigdzie.
Ну, Dalej. а дальше. Następnie w okresie od 26 do 27 kwietnia 22 roku Karpenko, który przebywał w mieście Kramatorsk, za pośrednictwem tej samej aplikacji powiadomił tę samą osobę, że w dniu 27 planuje odwiedzić taką jednostkę wojskową, która się tam znajduje. Військову частину таку-то, яка знаходиться там-то. Otrzymał zadanie, aby przed znalezieniem lokalizacji lokalu. Розташування приміщення. Nie było żadnego przydziału. Czy to była rozmowa między wami? Був розговор між Mam pracę, idę do jednostki. роботи, я собираюсь. Odbyła się rozmowa. Co ma z tym wspólnego zadanie? Nie dostałem żadnego zadania. O czym była ta rozmowa? Powiedziałeś, będę tam. Będę tam. A on dla ciebie? Ok, tak. Super. Tak, to wszystko. Będąc na terenie jednostki wojskowej, która odkrył lokalizację sprzętu wojskowego i przebywał w Kramatorsku pod takim a takim adresem. Пам'ятав розташування військової техніки. Так. І вже знаходячись в Краматорську по такій-то адресі. Przesłane z mojego konta do Magio w tym samym przesyłaniu zdjęć. Przekazane dalej. Додав зі свого аккаунту Маріо у тому ж додатку фотознімок. Передавали? To nie była migawka. Dlaczego? Na mapie Google na zwykłym zrzucie ekranu zaznaczono miejsce, w którym zaparkowano maszynę. То есть, а I dlaczego zdecydowałeś się przekazać ten zrzut ekranu z ocenami? з отметками? Aby ta maszyna nie wjechała do miasta, nie sprowokowała ostrzału. Już to słyszałem. Teraz o twoich interakcjach z nim. Ви просто так? Nie jesteś znikąd. Tak więc maszyny nie wychodzą i nie prowokują nikogo. Nie zapytał cię? Nie. Tak jest tam napisane. Twoja rozmowa dobiegła końca. Jest tu napisane, że otrzymałeś zadanie, czyli zadanie jest takie. Nie otrzymałem żadnego zadania. Staram się dowiedzieć, jak to było. Mówię ci, nie dostałem żadnego zadania. Jak może dać mi zadanie, skoro nawet go nie znam? Nie znam nawet jego imienia. Wiem, że ma konto. Dałem mu je. Wiem, że to inny kraj. Jakie jest zadanie? Dałem mu je osobiście. Jakie zlecenie przyjąłem? A motyw? Aby ten sprzęt nie trafił do spokojnych dzielnic. Racja. Oto motyw. Mówisz, że to był zwykły człowiek. Це був обикновенний просто чоловік. Po raz kolejny jest to człowiek, który był na kanale informacyjnym, podając informacje, wiadomości. Powiedziałem ci, Więc? kto przekazał nam wiadomość. Uznałem, że to tylko informacja, która dotrze tam, gdzie trzeba. Prawdopodobnie do sił rakietowych lub czegoś podobnego. Nie wiem gdzie. Podałem informację, wysłałem zdjęcie z tymi współrzędnymi w oczekiwaniu, że zostanie ono przekazane i tyle. Czy zdawałeś sobie sprawę, że ten człowiek przekaże go w odpowiednie miejsce, aby zniszczyć ukraiński sprzęt? Tak. Zniszczony? Nie wiem. Wcale nie. To ten sam odcinek opisujący instalację klimatyzatorów w tej jednostce, prawda? Dalej jest napisane po prostu. Wystarczy podpisać się pod jednym odcinkiem. Czy to pierwszy? Jeden odcinek, był tylko jeden odcinek. Jeden odcinek, jeden zrzut ekranu, jedna lokalizacja. Одно розположення. Tak. To nie tak, że cokolwiek zakwestionowałeś. Nie. Brak lokalizacji, brak motywu, brak, tak. Nie dostałeś żadnych pieniędzy od drugiej strony za to zdjęcie. Nie dostałeś nic od drugiej strony? Nawet nie myślałem o pieniądzach. 9 lat. 9 lat. Artykuł 114 do 2, część 3. Część druga. 114 do 2, część trzecia. Cóż, to jest cała sytuacja. Dla publiczności mówię, to są tacy ludzie, którzy żyją wśród nas, tacy ludzie, którzy nagle pomyśleli. Такі от люди, которые вдруг внезапно, почему-то, Ten ukraiński sprzęt nie powinien tu być przez długi czas, nie wiedząc nic o operacjach wojskowych ani o tym, co robi ten kraj, nie interesując się w ogóle niczym. не о том, что делает та страна, вообще ничем не интересовавшись, вдруг Widząc ukraiński sprzęt w ukraińskim mieście, może zdecydować się na pokazanie współrzędnych ukraińskiego sprzętu stronie rosyjskiej. украинской техники российской стороне. O tym tak naprawdę jest ta historia. История. Bo czy jest coś jeszcze, co chciałbyś dodać od siebie? Чего-то хотите добавить еще? от себя? Nie. Następnie poproś stronę rosyjską o przyjęcie cię na wymianę. Вас забрали на обмен. Nie chcę nic robić. Och, to teraz. Jeśli ktoś tego potrzebuje. Żądam kilka podstawowych pytań. Элементарно. Czy jesteś ich człowiekiem? Nie wiem. Podałeś im lokalizację ukraińskiego sprzętu. Logicznie rzecz biorąc, tak moje.
ponieważ pomogłem im w swoim czasie, chociaż nie uważam tego za konkretną pomoc. I komu? Ja. Dla ciebie. Masz krewnych w Białgorodzie? Nie. Nie mam żadnych krewnych w Rosji. Czy któryś z twoich krewnych nie zaprosił cię do Białgorodu? Nie. Przyjaciele, prawda? Mam kilka historii z rzędu, które mogą się nawzajem rozwijać. Do pracy. Ale pracowałeś i mieszkałeś w Białgorodzie. Tak. Tak, mówię poważnie. Mówią, że nie zostawiają swoich? Słyszałeś to? Не бросают, говорят, да? Слышали такое? Tak. Słyszałeś to? Tak. Myślisz, że zabiorą cię do Rosji? No, zamiast Ukraińca, który nie odda sprzętu i wszystko zrozumie. Byłbym szczęśliwy, gdyby ktoś wrócił tutaj. Bardzo je lubię. Nasz patriota. Uwielbiam takie przejawy altruizmu. Nie, dlaczego altruizm? Mówiłem od początku, jeśli choć jeden Ukrainiec tu wróci, to kogo to obchodzi? Kogo nakarmić lepiej niż własną wolę? Zdrajcą. Separatystą, jak tu mówią. Uwielbiają rozmawiać, to fakt. Nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś zdrajcą? Nie. Przekazałeś lokalizację ukraińskiego sprzętu krajowi atakującemu. I co z tego? Podjąłeś działania mające na celu zniszczenie ukraińskiego sprzętu na Ukrainie. Jesteś zdrajcą Ukrainy czy nie? Dla ukraińskich władz, tak. Для властей Украины, да. A dla mieszkańców Ukrainy? А для людей Украины? Nie wiem. Не знаю. А вы же говорите, как тут любят говорить. Тут же Nie chodzi tylko o władzę, Tylko moc. Только власть. tylko moc. Na Ukrainie nie ma i nigdy nie było wolności słowa. Czy jest coś takiego w Rosji? Nie wiem. Oczekiwane. Spróbuję zainicjować eksperyment. Tylko na chwilę. Po prostu nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Odpowiadaj jak chcesz, na wszystko, ale pozwól mi się wstawić. На все причем. И так и будет. Но. А давайте я походатайствую. Podpisz papiery, żebyśmy mogli wyjść na miasto i napić się kawy. Попить немного кофе. Iść na spacer. I pytamy ludzi, jesteś zdrajcą czy nie? Людей. Вы предатель Po prostu powiemy ci, co zrobiłeś i zapytamy. и спросите. Nie widzę sensu. Почему? Dlaczego? Ponieważ w tej chwili wszyscy ludzie się boją, bez względu na kraj. Dlaczego się boimy? Od 1,5 roku lecą w naszą stronę rosyjskie rakiety. Na podstawie wskazówek od osób takich jak ty. Я сам напуган. Sam się czasem boję. Это Jest to oczywiście prawdopodobnie instynkt samozachowawczy. Więc pójdźmy na spacer i zapytajmy ludzi, zdrajca czy nie zdrajca? Nie, poczekam. Dlaczego mówisz, że tylko dla władzy jesteś zdrajcą? Pokażmy ci siebie, zapytamy babcię, zapytamy robotnika tam jadącego, w kawiarni jest dziewczyna sprzedająca, zapytamy. Zapytajmy ludzi. Mężczyzna przed tobą celował rakietami w ukraiński sprzęt. Czy jest zdrajcą, czy nie? Posłuchajmy opinii ludzi. Pomyślisz, że są tam wszyscy moi ludzie. Pójdźmy gdziekolwiek i zapytajmy kogokolwiek. Nie, dziękuję, poczekam. Czy znasz problem związany z tym eksperymentem? Co? Co myślisz? Ona jest jedna. Co? W trosce o twoje. Bezpieczeństwo. Dlaczego? Ponieważ nie zostanie ujawniona istota sytuacji. Zostanie powiedziane konkretne sformułowanie zdrajca. Wykrywacz ognia ukraińskiego sprzętu i to wszystko. Ale dlaczego to wszystko zostało zrobione i dlaczego to zrobiono, nikt nie będzie o tym rozmawiać. Będzie trzeba zadbać o twoje bezpieczeństwo nie dlatego, że ktoś będzie chciał wysłuchać twojej łzawej historii o niczym, ale dlatego, że możesz po prostu przez przypadek zostać rozdarty na kawałki. Czy to prawda? Bo zostanie powiedziane jedno zdanie. Wykrywacz ognia wykorzystujący ukraińską technologię. No dobra, powiem zdanie. Dostosował ogień do ukraińskiego sprzętu, bo uważał, że ukraiński sprzęt nie powinien jeździć po ukraińskich miastach. Wyczerpujący? Tylko tyle można zrozumieć z twojej historii. Zaczęliście naprawiać sprzęt, bo uważaliście, że w ukraińskich miastach nie należy go używać. Wyczerpujący? Podchodzimy do tej osoby i pytamy, dzień dobry, czy mogę prosić o opinię? Ta osoba jest. Zadałeś mi pytanie, idziemy czy nie? Mówię nie, to wszystko. Jakie pytania? Nie, tylko te eksperymenty, te pytania, żeby nawet najbardziej kompletny idiota zrozumiał, kto zobaczy, jakie jest twoje zdanie.
Насколько ваше мнение... To jest moja osobista opinia. To jest twoja subiektywna opinia i nie tylko. Мало того, To właśnie mówiłem, każdy ma swoje zdanie. Gdzie tu wolność słowa? Tylko jak bardzo. Twoja wolność słowa kończy się wraz z kodeksem karnym, kochanie. A co ma z tym wspólnego wolność słowa? Teraz ponoszę karę za swoje. Tyle, że nie dotyczą one wolności słowa, są karalne na podstawie kodeksu karnego. Co to ma z tym wspólnego? Ale za to, co teraz mówisz, nie odpowiesz w żaden sposób, powiedziano mu. сказали... Нет, Nie, oczywiście, jeśli jedna z osób wokół ciebie tego słucha i zdecyduje się z tobą porozumieć, to oczywiście nie ponoszę za to odpowiedzialności. то за это я, конечно, не отвечаю. Nikt nie może odpowiedzieć, ale taka jest wolność słowa. Свобода слова. W końcu ty masz swoje zdanie i on ma swoje zdanie, prawda? Там то демократия. Witamy w demokracji. Поделаешь? Z wolnością słowa nic nie można zrobić. По поводу всего... A jeśli chodzi o całą resztę, mówię ci proszę bardzo, zobaczmy. Czy Ukraińcy podzielają twoje zdanie, którzy twoim zdaniem nikogo nie interesują? Tylko Zełenski i jego świta są za to winni. Только конкретно там Зеленский и его окружение. Mogę ci pokazać, że się mylisz i rozmawiam z tobą o tym, aby ostatni kompletny idiota, który to obejrzy, zrozumiał to wszystko. Было это все понятно.